Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Często pytacie nas w mailach, jaką herbatę polecamy na początek, czego należy skosztować, na co zwrócić uwagę, jakie są podstawowe rodzaje herbaty. O tym postaramy się dzisiaj powiedzieć. Kilka najbardziej popularnych i najbardziej znanych herbat z całego świata, z różnych rodzajów. Coś, co jeśli nie każdy herbaciarz powinien mieć na półce, to na pewno powinien znać i skosztować i umieć odróżnić. Także zaczynamy. When you're sad and blue and everything is putting you down, you know the world keeps spinning around, you know you're not alone. Witam Was bardzo serdecznie. Kilka słów na temat herbaty. Powiedzmy kilka słów wstępu dla każdego, co każdemu powinno się przydać. No, oczywiście wszyscy już wiecie, co to jest herbata, że jest to Camellia sinensis, że nie można tego mylić z yerba mate, z honeybush'em i innymi takimi rzeczami. Ale może nie wszyscy wiedzą, ile jest w ogóle rodzajów herbaty. No, mamy 6 podstawowych, 6 kolorów herbaty. Jest herbata zielona, biała, czarna, niebieska, turkusowa, błękitna. No tutaj tłumaczenie jest różne. Żółta i czerwona. Chyba nic nie pominąłem. No i oczywiście wśród tych herbat mamy przeróżne rodzaje herbat, przeróżne miejsca uprawy, przeróżne sposoby obróbki. No i oczywiście są później też herbaty aromatyzowane z dodatkami kwiatków, owoców, przypraw, korzeni. Są goździki, jabłka, co kto lubi. Także tu oczywiście nie będziemy nic sugerować, to już kwestia zupełnie gustu, co kto lubi, co komu odpowiada. No, są takie, które powiedzmy bardziej trafiają do mężczyzn, są takie, które lubią na przykład starsze panie szczególnie, także no to już zauważyliśmy w naszej herbaciarni, ale oczywiście nie sugerujemy, wszystko dla Was. Postaramy się powiedzieć o herbatach czystych, o tym, od czego powinniście zacząć swoją przygodę z herbatami, no i żeby móc się pochwalić, że cokolwiek wiecie o tej herbacie, czego powinniście po prostu skosztować. Czyli przede wszystkim herbata czarna, którą wszyscy znają, która jest najpopularniejszą herbatą. No tutaj ona również ma wiele swoich rodzajów. Najbardziej znana i powszechna to jest herbata Ceylon. No i tą zdecydowanie wszyscy muszą znać. Ceylon z Sri Lanki, herbatka czarna, która no, jest też bazą większości ekspresowych herbat, no i stąd pewnie je znacie, ale jest to raczej herbata niskiej jakości. Ceylon, czyli herbatka, no tutaj akurat mamy o takich dość dużych liściach, o dość wyraźnym aromacie i smaku. Ona się nadaje, żeby dodać powiedzmy mleka, cytryny, taka wyraźny smak, dobrze się mocno naparza. Odróżnić ją należy od herbat z Darjeelingu, to jest już w Indiach i te herbatki no, słyną na cały świat, co roku świeżutkie, zabijają się herbaciarze o te najlepsze, najświeższe zbiory. To co mamy to jest first flush, czyli pierwszy wiosenny zbiór, herbata najbardziej ceniona, łagodna. No i tutaj co istotne, ona się zaparza bardzo łagodnie. Także gdy sobie ją zaparzycie, nie spodziewajcie się ciemnego naparu, który znacie z tych wszystkich ekspresówek. Ona właściwie przypomina nawet zieloną herbatę. Naparza się bardziej żółto niż brązowo, czy tam czerwono. Także łagodna. Nie próbujcie tego absolutnie słodzić, nie dodawajcie cytryny, zabijecie smak herbaty. Bardzo delikatna. No i tego oczywiście należy skosztować. Jak jesteśmy już w Indiach, polecamy również Assam. Assam jest to herbata dość no nietypowa, można powiedzieć, ponieważ z innego szczepu herbacianego. Tak jak mówiłem, Camellia sinensis, czyli herbata chińska, a Assam to jest Camellia assamica, czyli inny rodzaj herbaty, która z kolei rośnie w postaci drzew. Tu normalnie wszędzie na plantacjach mamy takie krzewy, które dorastają do 1,5 metra, powiedzmy, może widzieliście, chodzą te kobiety, zrywają te najmłodsze listki, to tak bardzo charakterystycznie, często na reklamach. No a Assam to akurat, no niestety, drabina i ścinamy, także jest to coś innego. Herbata ma lekko inny smak, warto jej skosztować. Także te trzy przede wszystkim. Jeśli czarne herbatki, skosztujcie Ceylona, skosztujcie Darjeelinga, skosztujcie Assama. No i poza tym, żeby się już tak nie trzymać południa, Chiny, no bo Chiny największy producent herbaty z najdłuższą herbacianą historią, tutaj Yunnan. Czarna herbata z Yunnanu. No nie wiem, czy uda Wam się zauważyć jakieś takie bardzo wyraźne różnice między herbatami chińskimi czy cejlońskimi, ale one są. Warto tego skosztować na własnej skórze, zobaczyć. Dalej mamy herbatki zielone. No tu przede wszystkim rozróżniamy herbaty japońskie i chińskie, ponieważ proces produkcji jest inny. W Japonii przerywa się fermentację herbatki za pomocą pary wodnej. No, oczywiście musi to być wysoka temperatura, no i Japończycy rozwiązali to parą wodną, dzięki czemu herbatka jest bardziej zielona, intensywnie ciemno, często zielona, przypomina wręcz igły z choinki jakiejś.
No i ona ma taki bardzo wyraźny, warzywny, świeży smak. Za to Chińczycy swoje herbaty podprażają na sucho, na takich wielkich wokach, patelniach, kotłach, co tam akurat mają. I te herbatki no już naparzają się nieco inaczej. One mają kolor bardziej żółtawy w naparze, no i smak no taki wyraźniej podprażany. Wytraca się ta warzywność cała i świeżość surowego liścia, która w Japonii jest ceniona. Kiedy to tak rozdzielamy, no to sencha. To jest najbardziej podstawowa herbata. Jest i chińska, i japońska, chociaż oryginalnie jest to herbata japońska. Chińczycy po prostu też zaczęli robić senchę, ale pierwsi byli Japończycy. To jest większość produkcji w Japonii, to jest właśnie sencha. Herbata najpowszechniejsza. Odróżniamy ją od banczy, która z kolei ma mniej kofeiny i jest powiedzmy z niżej zbieranych listków, z późniejszych zbiorów. To już jest powiedzmy taka troszeczkę niższa półka, ale jest to druga ulubiona herbata w Japonii. No tu pomijamy te bardziej szlachetne i drogie, no bo na razie trzymamy się tego, od czego należy zacząć. Czyli herbaciarz musi znać senchę, czy to chińską, czy japońską, a najlepiej obydwie, żeby zauważyć w ogóle różnicę pomiędzy herbatami japońskimi, zielonymi, a chińskimi. Jeśli jesteśmy w Chinach, natomiast tutaj gunpowder. Polecam gunpowdera, to jest herbata zwijana, która no, przypomina proch strzelniczy, stąd ta nazwa. Powinna mieć taki lekko szarawy, zielonkawy pobłysk, powinna się mieć taki powiedzmy aksamitny wręcz wygląd, powinna być ciemna. I ta herbata ma tę zaletę, że się nie kruszy w transporcie, czy gdy ją przechowujemy w słoiku. Praktycznie nie ma na dnie tego pyłu, osadu, więc się nie marnuje i jej jakość się nie pogarsza. Jest to herbata bardzo wyraźna, dość cierpka, mocna, bardzo intensywnie się naparza. No i obowiązkowa pozycja na półce herbaciarza. No jak jesteśmy w Chinach, no to tu oczywiście mnóstwo herbat jest do wyboru. Są bardziej znane, mniej znane, rzeczy z górnej półki już naprawdę z trochę niższej. Możecie skosztować pilochuna, lungchinga, to są takie no, popularne dość herbaty, ale przede wszystkim sencha, gunpowder na początek to każdy musi znać. Dalej mamy herbatki niebieskie, czyli już wyżej fermentowane oolongi. No, nie mylcie tego z oolongami, które może jeszcze niektórzy z Was pamiętają z czasów poprzedniego ustroju politycznego, gdzie praktycznie nic innego nie było. Te herbaty nie miały wtedy nic wspólnego ze szlachetnymi oolongami właśnie z Chin. No i mamy tutaj kilka rodzajów. Jest herbata niżej fermentowana, cechująca się takim posmakiem powiedzmy bardziej owocowym, kwiatowym. No i herbata wyżej fermentowana, która już ma taki bardziej słodowy, wręcz drzewny posmak nawet. No i przede wszystkim wysoko fermentowana Orient Beauty albo Formosa Oolong. To są takie typowi przedstawiciele tej grupy powiedzmy. To są herbaty z Tajwanu. Z Chin natomiast niżej fermentowane Tikuan Dahong Pao. Co Wam się uda znaleźć? Warto skosztować też Dongdinga. Tutaj akurat no, są to już herbatki trochę droższe. Może lepiej w herbaciarni się ich najpierw napić, niż sobie kupić całą paczkę, no bo wydacie więcej pieniędzy, a może Wam nie podejść. W każdym razie obowiązkowo wyżej i niżej fermentowanego oolonga trzeba by znać. Mamy herbatkę żółtą. Tu wyboru ogromnego nie ma, bo nie jest wiele żółtych herbat. U nas standardowo zawsze Huangxiao, czyli taka najbardziej znana powiedzmy żółta herbatka. Żółta herbata odróżnia się od pozostałych tym, że jest fermentowana nieenzymatycznie. To znaczy bliżej jej do kiszonej kapusty niż do suszonych ziół. Także no, w ten sposób przygotowana. Bardzo charakterystyczny smak, bardzo zdrowa, no i z ciekawymi historiami wokół siebie. Zaginął sposób w ogóle wytwarzania tej herbaty, został odtworzony na nowo, nie do końca wiadomo, czy aby tak jak trzeba. Była to kiedyś herbata cesarska, wręcz karano śmiercią każdego, kto się jej napił poza cesarzem i jego dworem, także bardzo fajna. Warto żółtą herbatę znać. No i mamy dalej herbatkę czerwoną. To jest herbata już naprawdę wysokiej fermentacji, leżakowana, sezonowana. Musicie zwrócić uwagę, że jest surowa, no i tej praktycznie nie da się dostać. Jeśli gdzieś dorwiecie, to kupujcie, ale uważajcie, bo może to być podróba. Jest ona wtedy bardzo droga, no i raczej w Europie niedostępna. To co mamy, to jest herbata postarzana, no i większość właśnie puerów, czyli właśnie tej czerwonej herbatki, to jest
która przeszła właśnie ten proces postarzania. To troszeczkę przypomina pleśniowy ser albo jogurt, ponieważ ona jest postarzana kulturami bakterii. No oczywiście wszystko bezpieczne, jeśli jest to porządna herbata, nie tam jakieś najtańsze zmiotki. No i ta herbatka bardzo charakterystyczny smak ma, no i działania odchudzające, przez to troszeczkę zrobiła się popularna. Bardzo ziemisty smak, wręcz stęchły niektórzy mówią, no ale ja tam ją bardzo lubię i wiem, że nie tylko ja, także jest doceniana. Na pewno musicie znać, także przeróżne możecie dostać rodzaje. My tu akurat mamy na przykład toucze, to jest taka bardzo powszechna. Jeśli nie trzymamy się sypanej herbaty puer, to prasowana w ciastkach najpopularniejsza toucza, ale możecie ją dostać w przeróżnych formach, kształtach, no ale z tym jeszcze jest problem, także toucze dopisujemy na listę obowiązkowych pozycji herbacianych. No i została nam herbatka biała. Herbatka biała najszlachetniejsza z herbat, która nie przechodzi praktycznie żadnych procesów poza zbieraniem i suszeniem. Jest leciutko fermentowana, tak się na nią mówi, ale to jest fermentacja, która zachodzi spontanicznie, zanim się po prostu ją wysuszy, także uważamy ją za niefermentowaną, przynajmniej ja tak twierdzę. No i to, co tutaj mamy, to jest akurat herbatka Jinzen. To jest jedna z bardziej docenianych herbat białych, która się składa tylko z tych małych, włochatych, nierozwiniętych jeszcze ponczusiów herbacianych. Bardzo szlachetna i bardzo łagodna, delikatna w smaku, także tutaj wiele osób może się zniechęcić, bo z tym się też już spotkaliśmy, że wiele osób twierdzi, że to po prostu woda, niczym to nie smakuje. Zwłaszcza jak ktoś wcina pikantne rzeczy, pali papierosy, no to praktycznie nie czuje smaku takiej herbatki. Ale jest to herbatka szlachetniejsza, jak mówiłem, także z białych raczej Paimutan. To jest podstawowa herbata biała, najbardziej znana i rozpoznawalna. Jak ktoś myśli o białej, to zwykle ma przed oczami Paimutana, który wygląda jak chaos. Są tam i te ponczusie, i kawałki listków, i gałązki, bo tak jak mówiłem, nie poddaje się tej herbaty obróbce, nie segreguje się, nie wybiera się patyków, tylko się ją suszy. To jest jej zaleta. No i takiego Paimutana każdy musi skosztować. Jeśli macie ochotę, możecie również skosztować Jinzena, którego warto i bardzo polecam, ale już troszeczkę kosztuje. No i jeśli chodzi o herbatki czyste, to tyle na naszej liście. To na początek, jak się z tym uporacie, porozmawiamy dalej, co później powinniście poznać, ale gdy przebrniecie już przez to, co wymieniłem, to będziecie już mieli jako taki ogólny pogląd na herbaty i będziecie mogli się już trochę w herbacianym świecie bardziej obracać i polecić coś innym. Mamy herbatki, jak mówiłem, aromatyzowane, mieszanki różnego rodzaju. No tutaj nic nie będę sugerował, poza tym, że kilka mieszanek, no nie są to jakieś tam spontaniczne wymysły konkretnych firm, tylko już takie ogólnoświatowe, znane mieszanki stare, których warto również spróbować. Mamy tu na myśli wszystkie mieszanki typu English, czyli na przykład English Breakfast Tea, English Afternoon Tea. To są mieszanki czarnych herbat różnych, Assam z Ceylonem, z Darjeelingiem, różne kompozycje, które Anglikom bardzo przypadły do gustu, gdzie robili sobie z mleczkiem do śniadania i ta herbata wychodzi bardzo mocna, można ją właśnie wzbogacać o mleko, o cukier i wciąż wyraźnie czuje się tą herbatę. Także takie mieszanki warto zwrócić uwagę. Poza tym Earl Grey. No jest to jedna z najstarszych, no na pewno najstarsza w Europie herbata aromatyzowana z bergamotką, bardzo przyjemna, bardzo fajna, no i też warto znać Earl Greya. Warto przede wszystkim wiedzieć, że nie tylko jeden Earl Grey istnieje, tylko jest cała masa różnych Earl Greyów z różnymi dodatkami. No zawsze jest oczywiście ta bergamotka, ale jest na przykład Imperial, który ma jaśmin, jest Superior z pomarańczą, jest Lady Grey na cześć żony hrabiego Greya, na cześć którego znowu powstał w ogóle Earl Grey. Także Earl Greya trzeba znać, chociaż myślę, że większość z Was zna Earl Greya. Jeśli chodzi o dodatki kwiatków, to z kolei w Chinach popularnie aromatyzuje się jaśminem herbaty. Także zwróćcie uwagę na zieloną herbatę z jaśminem, z kwiatkami jaśminu, białe herbaty z jaśminem, na przykład jaśminowa smocza perła, bardzo szlachetna, fajna herbatka. No i później już ruszamy w te bardziej skomplikowane dodatki, co tam już kto lubi. Warto zwrócić uwagę też na typowo indyjskie dodatki, kardamon, goździki, cynamon, to już takie nuty zbliżające troszeczkę herbatę do masali, ale również takie mieszanki możecie znaleźć już dodatkowo z rozgrzewającymi przyprawami. To też nie jest jakiś tam, powiedzmy, wymysł, tylko trzyma się to jakoś tam herbacianej tradycji.
To tyle, co na temat różnych rodzajów herbat. No oczywiście nie musicie ich wszystkich kosztować, samych herbat są tysiące, no ale to jest taka lista typów. Jeśli skosztujecie ich wszystkich, no to będziecie mieć już taki szerszy pogląd na spektrum smaków i rodzajów herbat, no i zaczniecie bardziej rozróżniać już też wszystkie inne, z jakimi się zetkniecie. Będziecie mogli zacząć się obracać w herbacianym świecie nieco szerzej. Piszcie komentarze do nas, czekamy na informacje od Was, czego Waszym zdaniem zabrakło na tej liście, albo co jest niepotrzebne, chociaż uważam, że nic. Jakie macie swoje jeszcze ulubione herbatki i typy. No i zapraszamy na naszą stronę czajnikowy.pl i do zobaczenia w kolejnych naszych odcinkach. 'Cause all the bad is gone, just sing this song, you'll never